Siemacie moi drodzy, dzisiaj bohaterem odcinka jest nowa Honda Transalp 750. Tak, Honda wskrzesiła Transalpa i mamy go dzisiaj, no tak naprawdę mam go od tygodnia. Dzisiejszy odcinek to nie będzie taka pełna recenzja, recenzja pojawi się gdzieś indziej i na pewno też na nią traficie. Dzisiaj 5 rzeczy, które powinniście wiedzieć, zanim podejmiecie decyzję o kupnie tego motocykla. Zaczynamy! Honda wskrzesiła markę Transalp. I tak, nie bójmy się tego stwierdzenia, dlatego że wiecie, cała historia, bo to nie jest, nie pojawiło się wczoraj, cała historia toczyła się już jakiś czas temu i pojawiły się przecieki o tym, że Honda jakby odnowiła patent na nazwę i wszyscy oczekiwali nowego Transalpa, ale tak naprawdę w głębi serca 90% ludzi chciało, żeby Honda zrobiła małą Afrikę Twin. Bo wtedy mieliby wybór wziąć dużą, nieco czasami przytłaczającą dla niektórych. Ja na przykład jestem mikry i widzicie, że przy tym Transalpie wyglądam przyzwoicie jak człowiek, a nie jak hobbit, a przy Afryce Twin to wystawałem gdzieś tak. Nieważne. Ludzie chcieli małej Afryki Twin, żeby motocykl był tak samo dzielny, ale troszkę mniejszy i troszkę lżejszy, nawet kosztem obcięcia mocy. Z drugiej strony spektrum i oferty modelowej jest CB500X. I wszyscy się obawiali, że będzie to duży CB500X. Prawda jest taka, że Honda wskrzesiła Transalpa. Nie jest to ani duży CB500X, ani mała Africa Twin, tylko Transalp na wskroś i mówię to z pewnym przekąsem, dlatego że wydaje mi się, że Honda wskrzesiła tegoż Transalpa w pełnej rozciągłości tego słowa i ze wszelkimi konsekwencjami. Pierwsze mamy z głowy. Ustaliliśmy, że jest to Transalp, nie jest to mała Afryka ani duży CB500X. Przejdźmy do rzeczy numer 2. Rzecz numer 2, o której chcę powiedzieć, to silnik, bo ten silnik to jest całkiem nowa konstrukcja i pojawiła się też w tym roku w kolejnym premierowym motocyklu Hondy, czyli w nowym Hornecie 750. Trochę inaczej zestrojony. Mamy tutaj, oczywiście jak to na dzisiejsze standardy, Parallel Twina o pojemności 750 cm i na papierze, słuchajcie, ten silnik zaskakuje, dlatego że ma aż 92 konie mechaniczne i 75 N. Natomiast mój zarzut jest taki, że do końca nie rozumiem, jak Honda to zrobiła i gdzie pochowała te konie, bo musicie wiedzieć, że kompletnie po tym silniku tego nie czuć. On jest fajny, jeśli chodzi o oddawanie mocy na szutrach i na drogach polnych. On sobie fajnie, kulturalnie pracuje. On nawet mimo tego wydechu, który przypomina z kolei CB500X, fajnie sobie gada i pyrka. Ale nie jedzie. Ja mam cały czas, jeżdżę tym motocyklem od tygodnia i mam wrażenie, że jeżdżę tak maksymalnie 60-konnym motocyklem. Tu mamy 92 konie, 30 jest chyba na innym pastwisku. Ciekawostką odnośnie tego silnika jest fakt, że on jest przygotowany pod quickshifter, natomiast musicie sobie go dokupić dodatkowo, bo w standardzie go nie ma. Ma prawie 4 litry oleju, fajnie na chłodzenie, fajnie na użytkowanie, fajnie na długie interwały serwisowe, ale zaraz Wam coś pokażę. Przejdziemy na chwilę na drugą stronę silnika. O i tutaj jest, wiecie, wszystko ok, cięgiełko, dźwigni zmiany biegów, tu powinien być quickshifter, a go nie ma, ale to nieważne. To wszystko jest niczym. To wszystko jest niczym przy tym. Ten silnik mógłby mieć tak z 12 cm więcej prześwitu. Tutaj na dole miski olejowej jest taki toj. To naprawdę. Honda Y. Zobaczcie, troszkę to odsunę. Zobaczcie, jak to wygląda. Przecież masakra, to aż się prosi. To jest centralnie za przednim kołem. Aż się prosi o to, żeby tutaj poleciał w to prosto jakiś kamień i to rozpierdzielił, zrobił Wam dziurę i żebyście stanęli na miejscu. Oczywiście jest to bardzo dobry powód, żeby kupić od razu płytę pod silnik. Nie wiem, czy do końca o to chodziło. Także wiecie, silnik jest spoko, fajnie gada,
fajnie jeździ. Brakuje gdzieś tam tych koni mechanicznych, nie wiem co się z nimi stało. No i ten toj tam za kolektorem, tutaj za katem, który jest. Bądźcie tego świadomi. Rzecz numer 3, którą musicie wiedzieć o tym motocyklu, zanim go kupicie, to jest kwestia zawieszeń. I dzisiaj motocykle generalnie, wiecie, mają niezłe hamulce, niezłe zawieszenia i tak dalej. Przyjrzyjmy się szybciutko, jak to wygląda w Hondzie. Mamy zawieszenia Showa, przód, tył. Z regulacją jest gorzej, bo Honda ma być, Transalp ma być tani i zawieszenia też są nie najdroższe, w związku z czym przód, skok 200 mm, stosunkowo nie najwyższy model tego zawieszenia Showa z wyłącznie regulacją napięcia wstępnego. To samo z monoszokiem z tyłu. Nie będziemy tego pokazywać bardzo zoomem, ale tam jest też regulacja napięcia wstępnego. Pytacie, jak zawieszenie działa? Jest ok, jest jak na Transalpie. Jedzie się wygodnie, jedzie się kanapowo, szału nie ma, nic nie urywa. W zakrętach, jak się jedzie trochę za szybko, to lubi sobie pofalować, ale bez dramatu. Także zawieszenie robi taką robotę, do jakiej zostało przeznaczone. Ale pamiętajcie, tutaj nie ma kosmosów, jest podstawowe zawieszenie Showa z napięciem wstępnym, z regulacją i to jest wszystko. Kolejną rzecz, numer 4, muszę Wam pokazać tutaj. Bo tu tak naprawdę, widzieliście fajny ten ekran startowy, tu tak naprawdę dzieje się rzecz, która upodobnia ten motocykl do Afriki Twin najbardziej. Co prawda wygląd tego możemy sobie edytować, nie chcę mi się teraz klikać, ale ma kilka różnych designów, ten wydaje mi się najfajniejszy. Użytkownicy Afriki Twin te kółeczka będą kojarzyli i tryb user też będą kojarzyli. Jeśli spojrzymy sobie na manetę, maneta w stosunku do Afriki Twin jest uproszczona, dlatego że mamy tak naprawdę tylko przycisk Mode, funkcję, który przełącza nam to, wiecie, przebiegi, takie rzeczy, nieistotne, i mamy jeden joysticzek. I teraz cały myk polega na tym, że oczywiście mamy kilka trybów, tryb Sport, Standard, Rain, tryb Gravel i tryb User. Zacznijmy od trybu Gravel. Po pierwsze, nie bardzo rozumiem sens posiadania kontroli trakcji na 80% i ABS mamy w trybie Offroad. W trybie User możemy sobie teoretycznie ten tryb zmodyfikować i ustawić pod siebie, no bo User. Mamy więc tutaj ile mocy z silnika chcemy, hamowanie silnikiem, kontrolę trakcji i teraz uwaga, fajnie, możemy sobie wyłączyć, tam się to, o, tu się pokazuje, no i przechodzimy do ABS-u. I ABS możemy dać w trybie Street albo w trybie Offroad. Nie możemy go wyłączyć. Żeby wyłączyć, musimy zdejmować kanapę i wyciągać bezpiecznik. No ale dobra, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że teraz zobaczcie, wyłączymy go na sekundę, piękne outro, jeszcze piękniejsze intro, again, kontrola trakcji wróciła w pełni. Słuchajcie, jeśli zdarza Wam się widzieć użytkowników Hond nowych, którzy w trakcie tripa, jak zjeżdżacie gdzieś tam w teren ekipą, zostawiają motocykl na włączonym zapłonie, nawet jak robicie dłuższą przerwę, to wiedz, że coś się dzieje. To właśnie chodzi o to, że elektronika się kasuje po każdym wyłączeniu zapłonu kluczykiem, więc rzecz ostatnia, ale nie mniej istotna, to oczywiście wygląd, ergonomia i inne pierdoły. Moim zdaniem, jak go zobaczyłem na początku, to wydawał się taki sobie. Ten przód jest bardzo kwestią gustu, ale generalnie Transalp naprawdę mi się podoba. Wygląda jak Transalp. Przywodzi na myśl wspomnienia starych maszyn, szczególnie w tym takim stylizowanym na retro malowaniu. I naprawdę może się podobać. Ergonomicznie, słuchajcie, naprawdę mogę go polecić także dla tych takich troszkę mniejszych ridersów, bo jest to jeden z adventurów, z których, co by nie mówić, jak śmiesznie by to nie brzmiało, ale znacie mnie od lat, w miarę sięgam ziemi, więc jest nieźle.
tak naprawdę wydaje mi się, że to 5 takich najważniejszych, szybkich rzeczy, które powinniście wiedzieć kupując Transalpa, decydując się na jego zakup bądź nie. Na razie to tyle, ja widzę się z Wami w kolejnym odcinku, Trumpek jeszcze się na kanale pojawi. Trzymajcie się, hej!